Hej, w związku z obecną sytuacją wiele osób miało i ma problem, co by tu zrobić, żeby mieć pieniądze. I chcę Ci pokazać na przykładzie Izabeli, której zaraz nagranie Ci pokażę, że to, że jest tak zwana sytuacja, to nie jest w ogóle przeszkoda do tego, żeby zarabiać swoje pieniądze i to siedząc w domu całkiem wygodnie. Mało tego, Izabela ma małe dziecko, które ma niecałe 2 lata, więc nie wiem, czy wiesz, jakie są dzieci, które mają 2 lata. Moja siostra ma dwuletnie dziecko i kiedy ja jestem u mojej siostry, to po prostu tam jest ogień, tam jest huragan, tam się po prostu wszystko dzieje. Więc w takiej sytuacji jest problem, jak tu zabrać się za jakieś nowe zajęcie, jak tu w ogóle cokolwiek robić. I pokażę Ci przykład Izabeli, której się to udało. Znaczy, to nie jest tak, że się udało, bo widzisz, kiedy kończy się urlop macierzyński, teoretycznie wraca się do pracy, tylko że teraz jest taka sytuacja, że niekoniecznie jest gdzie wrócić do pracy. Ale jak się okazuje, da się to zrobić i posłuchaj sobie teraz, co Izabela zrobiła i co ona robi i poanalizujemy sobie, co się dzieje. Witam, Izabelo. Cześć. Jesteś kolejną kursantką z Kreatora Milionerów. Troszkę Cię przepytam, ale tylko tak krótko i szybko, bo wiem, że jesteś bardzo zajęta, bo zdaje się, że masz Bobasa małego, więc niewiele czasu. Powiedz, gdzie mnie znalazłaś? No, znalazłam Ciebie na YouTubie. Akurat to chyba był przedostatni dzień, czyli 14 kwiecień, tak? I nie ukrywam, że właśnie szukałam jakiegoś pomysłu na jakiegoś sposobu, tak? Żeby zarabiać przez internet. No i akurat na YouTube weszłam i była tam Twoja oferta, więc to się idealnie... Okej, popatrz, 14 kwietnia, nagrywam to 6 maja, zresztą za godzinę to wpuszczę na YouTube'a. Czyli tak, minęły niecałe 3 tygodnie i 3 tygodnie temu Izabela szukała faktycznie tej wiedzy. Dopiero pierwszy raz mnie zobaczyła gdzieś tam na YouTubie i była jakaś tam moja oferta, gdzie powiedziałem, że będę uczyć właśnie, jak się zarabia przez internet. I zaryzykowała i zobaczmy, co się stało. Czy wcześniej zajmowałaś się handlem, sprzedażą? Jak to? Było coś u Ciebie, jakieś doświadczenie? Nie, nic. Nic nie było. To powiedz, dlaczego się zdecydowałaś na ten kurs? Oj, no bo chciałam tak naprawdę, to była taka chęć zmiany chyba dotychczasowego życia, tak? Jestem mamą prawie 2-letniego dziecka i troszkę, za bardzo zaangażowałam się w dom i po prostu chciałam znowu wrócić do pracy, a że ze względu na sytuację, jaka się wydarzyła, jest to troszkę ograniczone, więc po prostu pomyślałam, że to będzie super po prostu... Widzisz, właśnie ten problem, który ma mnóstwo osób, które chce wrócić do pracy, chciałoby pracować, ale tej pracy nie ma, bo nie ma. Okej, czyli zaczęłaś przerabiać, na początku mamy tam kurs sprzedaży, kurs Allegro i powiedz, jak sobie z tym radziłaś? Powiem szczerze, że troszkę to była dla mnie przeszkoda na samym początku, jak zobaczyłam, ile tego jest, bo trochę jest tego materiału, nie ukrywam, a wygospodarować sobie czas przy małym dziecku to jest to problematyczne, ale... Tak, Izabela zaryzykowała, zapisała się na kurs, dostała całą masę wiedzy i ja wiem, że dla wielu osób jest to zbyt dużo, bo nauczenie się czegoś, czego się nigdy w życiu nie robiło, to nie jest tak, że się da to zrobić od razu. Ale widzisz, patrząc na przykład małego dziecka i Ty też byłeś takim małym dzieckiem, to przypomnij sobie, dobrze, Ty sobie nie przypomnisz, ale może masz to gdzieś na nagraniach, rodzice nagrali, Twoje pierwsze kroki. Jak wyglądały Twoje pierwsze kroki jako dziecka, kiedy uczyłeś się chodzić? Jestem pewien, że większość z Was wywracała się. I co? Czy rodzice, jak zobaczyli, że się wywracasz, to powiedzieli: słuchaj, Ty to jesteś ostatnią niedołęgą, Ty to w życiu nie będziesz chodzić, Ty to zostań na tej podłodze i pełzaj, bo Ty się w ogóle nie nadajesz do chodzenia. Nie. Jak człowiek upadnie, to podnosi się i próbuje dalej. Okej, małe dziecko tak robi, jak upadnie, podnosi się i próbuje dalej. A widzisz, obecna sytuacja, powiedzmy, dla wielu osób w momencie, kiedy upadli, czyli stracili pracę, może nie są w stanie spłacać kredytów, nie są w stanie spłacać długów, to niedługo może się zdarzyć tak, że będzie więcej
przypadków osób, które zmarły, które pozbawiły się życia, niż osób, które wirus pozbawił życia. Więc widzisz, są osoby, które się poddają, a są osoby, które walczą, są osoby, które się podnoszą i które szukają rozwiązań. I mamy tu przykład. Zmotywowałeś mnie bardzo tak naprawdę na tych wszystkich spotkaniach o 6 nad ranem, więc to jest tylko kwestia była zmienienia nastawienia, tak? Taka kwestia myślenia i to się tak naprawdę wszystko zaczęło tak szybko dziać i zmieniać, że no jestem naprawdę zaskoczona, że wydawało mi się, że się nie da, miałam myśli, sobie nie poradzę i tak dalej, a po prostu dzięki Twoim spotkaniom o 6 po prostu sposób myślenia zmienił się o 180 stopni. To nie jest tak, że kurs robimy o 6 rano, bo to, co robimy o 6 rano, to jest dodatek taki nakręcający, ale generalnie cały Kreator Milionerów trwa rok, a pierwszy miesiąc to jest kurs sprzedaży, kurs Allegro i właśnie Izabela to zaczęła przerabiać, a dodatkowo wiem, jak to jest z lenistwem. Wiele osób ma problem z tym leniem, dlatego mają taki gratis w postaci porannych spotkań o 6 rano. Zaczęłaś coś sprzedawać? Sprzedałaś coś? Jak to wygląda? Tak. Znaczy zaczęłam tak naprawdę sprzedawać o takich rzeczy, które mieliśmy tutaj u nas w garażu tak naprawdę. Mąż po prostu udało mu się w dobrej cenie dostać jakieś produkty i ja je po prostu wystawiałam. Okej, to od razu wyjaśnię. Na początku kursu użyliśmy bardzo prostej metody, bo powiedziałem, żeby znaleźć w domu te rzeczy, których się nie używa i wystawić je na sprzedaż. Bo zastanów się sam, ile jest rzeczy w Twoim domu, których od pół roku w ogóle nie używałaś, które leżą gdzieś tam w szafie, kupione i po prostu leżą. Jak Ty to kupowałeś, to miałeś ochotę, było to dla Ciebie z jakiegoś powodu interesujące, dlatego to zostało nabyte, tylko że to leży. A skoro to leży, no to jest pieniądz na to wydany, więc trzeba tego się pozbyć na zasadzie po prostu sprzedać. I to Izabela robiła na początku, a potem zgodnie z tym, co tam było w kolejnych lekcjach na kursie, zaczęła szukać własnych towarów, które będzie sprzedawać. Wystawiałam, dosyć dobrze na tym zarabiamy. Okej. Powiedz, bo tak, nigdy tego nie robiłaś, weszłaś na Allegro, sprzedawałaś kiedyś, nie sprzedawałaś nic wcześniej na Allegro, tak? Czyli nowe, świeże konto założone. Czy to wszystko było dla Ciebie proste, oczywiste, jak zaczęłaś to robić? Czy były jakieś problemy? Jak to wyglądało u Ciebie? To znaczy, wydaje mi się, że ogólnie same założenie konta na Allegro jest to bardzo prosta i łatwa sprawa. Jakieś tam pytania owszem mi się nasuwały, ale bardzo mi pomogła właśnie ta grupa na Facebooku, gdzie podglądałam pytania innych, tak? Kursantów, czy tam na przykład sama dawałam pytania i zaraz miałam odpowiedź, także z jakimkolwiek pytaniem nie było problemu tutaj z odpowiedzią, a nawet sobie po prostu zadzwoniłam do Allegro, tak, i powiedziałam, jaki mam problem, co bym chciała zrobić w ustawienia i po prostu pan przez telefon mi tłumaczył sam, Super. co mam, żeby było dobrze. To czy możesz się pochwalić wynikami, tak powiedzieć, ile zarobiłaś, czy nie? Powiem 1050 zł to dla mnie to i tak jest super wynik. Od 14, czyli tak, minęły niecałe 3 tygodnie, zarobiła 1000 zł, tam 1050 zł na Allegro. Nie mając wcześniej w ogóle wiedzy na ten temat, czyli tak, po pierwsze popatrz, ma na utrzymaniu dom, gotuje, sprząta, ma dziecko na głowie i w międzyczasie jeszcze była w stanie zająć się Allegro, przerobić te lekcje, wystawić aukcje, zrobić zdjęcia. To jest masa roboty. To jest naprawdę masa roboty. I widzisz, w czasach wirusa, kiedy mnóstwo ludzi, no niestety wiem, że tak jest, bo może Ty tak robisz, mnóstwo ludzi ogląda sobie właśnie filmiki, ogląda sobie seriale, siedzą w domach i mają co ze sobą począć, a tu widzisz, ona nie wie, w co ręce włożyć i jeszcze w międzyczasie zaczęła przerabiać kurs i zaczęła na tym zarabiać pieniądze. Już na koniec tak, bo wiesz, niektórzy się zastanawiają, czy warto się do Jacka zapisywać na kurs, bo może to jakaś ściema, może jakieś oszustwo. Powiedz, czy polecasz mój kurs, czy nie polecasz, jak to wygląda? No ja myślę, że ten kurs jest dla osób, które chcą naprawdę uczciwie zarabiać przez internet, które potrzebują takiej wiedzy, którą wprowadzą i od razu są efekty. To jest niesamowite. I bardzo, wydaje mi się, to jest taką Twoją mocną stroną, że Ty masz coś takiego w sobie, że tak potrafisz zmotywować
i że osoba jest tak zdeterminowana w ogóle na pracę. Ja akurat tak mam, może dlatego, że zawsze byłam ambitna i mi to może idzie łatwiej, ale ten kurs jest w ogóle, no dla mnie czymś fenomenalnym. Już kiedyś, tak owszem, byłam już na paru kursach, ale nigdy nie było tego efektu, wyniku. 2 dni, 3 dni po kursie było ok, a potem nic człowiek nie robił, tak? A tutaj, mimo że to jest online, ja mam pieniądze na koncie, tak? Super. Wiesz, jeszcze jedno pytanie mi przyszło do głowy, bo tak, masz małe dziecko. Ja nie mam małych dzieci, ale znam osoby, które mają. Wiem, że to jest urwanie głowy straszne. Czy możesz jeszcze powiedzieć, jak ty to wszystko godzisz? Ile czasu poświęcasz na ten kurs, bo jesteś zajęta? No, powiem Ci szczerze, od 2, prawie 3 tygodni wstaję o 5, bo inaczej nie dałoby rady, tak? Bo dziecko jest jednak absorbujące i nie dałabym rady w ciągu dnia tego zrobić. Mąż wyjeżdża na delegację, czyli jestem często sama. Jeśli dziecko mi śpi po południu, ma drzemkę, ja robię kursy, tak? Uczę się w szkole, gotuję obiad, słucham Twoich wykładów, filmików, czegokolwiek. I nawet jak pracuję w ogrodzie, tak, to biorę słuchawki, mam dziecko na oku, ale słucham, żeby po prostu być na bieżąco z tym, co również wysyłasz, bo tak jak powiedziałam, materiału jest bardzo dużo i mi się to bardzo w ogóle podoba, ale trzeba mieć też czas na to. Super, dobrze, dziękuję Ci bardzo. Dziękuję również. Jak widzisz, jak się chce, to się da. Kwestia chęci, kwestia nastawienia, kwestia po prostu przerabiania tego, co się dostało. Dla chcącego nic trudnego. Także przemyśl to sobie, ile czasu ty w tym momencie tracisz, ile czasu nie wykorzystujesz i jak możesz to przeznaczyć na chociażby zarabianie przez internet. Dzięki, hej!